Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike. Witam was w kolejnym filmie z cyklu Tanie a Dobre, a dzisiaj zajmiemy się czymś akurat zgoła innym niż ostatnio. Do tej pory w serii gościliśmy m.in. Dead Space'a czy też grę Dex, natomiast dzisiaj zajmiemy się grą strategiczną, a konkretnie to tytułem o nazwie Let Is Path of Progress. Co to konkretnie jest, jak się w to gra, no i oczywiście najważniejsze, czy to jest warte zakupu? Sprawdźmy. Na początek tradycyjnie parę słów wyjaśnienia, o co tutaj w ogóle chodzi. Jeżeli macie ponad 20 lat, no i graliście wcześniej już sporo na PC-tach, no to na pewno kojarzycie gry strategiczne od takiej firmy Impressions Games. Może ta firma wam nic nie mówi, natomiast tytuły gier już wam pewnie powiedzą, a to były m.in. Zeus Pan Olimpu, czy też Faraon. W tych grach na komputerze budowaliśmy właśnie wspaniałe miasta, zaspokajaliśmy potrzeby mieszkańców, prowadziliśmy wojny, no i finalnie konstruowaliśmy też wspaniałe monumenty dla bóstw. I gry tej firmy wówczas włączyły jedno, one były po prostu świetne. No dobra, ale jak się to ma do omawianego teraz właśnie przez nas tytułu Let Is Path of Progress? Otóż Let Is jest to gra bliźniaczo właśnie podobna do tych Zeusów czy też Faraonów i tego twórcy nie ukrywają. Wręcz przeciwnie, oni sami mówią, że właśnie na tej grze się wzorowali i stworzyli tytuł na wzór tych właśnie kultowych tytułów jak Zeus i szeroko korzystają z ich rozwiązań, dodając też coś od siebie. Let Is Path of Progress jest więc strategią ekonomiczną o budowaniu miasta, czyli tak zwanym city builderem, natomiast w przeciwieństwie do tych starych gier, ona jest dostępna także na wszystkich nowoczesnych konsolach ze Switchem włącznie. Jak już sobie powiedzieliśmy, Let Is oczywiście czerpie całymi garściami z tych kultowych gier Impressions Games, to jednak trzeba zaznaczyć, że nie jest to ich dokładna kopia. Ten tytuł osadzony jest bowiem nie w starożytności jak właśnie tamte gry, natomiast w takim fikcyjnym, steampunkowym świecie, gdzie powszechnie występują oczywiście maszyny parowe, a nawet roboty. Kolejna różnica to jest też aspekt militarny. W tamtych Zeusach mogliśmy sobie prowadzić wojny, mogliśmy podbijać miasta. Tutaj w Let Is Path of Progress żadnej walki nie oświadczymy, co niektórych graczy może zdziwić. W zamian za brak walki mamy jednak za to naprawdę pokaźną 26-scenariuszową kampanię, która na poziomie trudności hard w sumie wcale nie jest taka prosta. Nawet takiemu wyjadaczowi jak ja zdarzało się restartować misję, żeby zacząć od nowa. Najważniejsze pytanie jednak brzmi, czy ten City Builder jest fajny? I myślę, że jak najbardziej, drodzy widzowie. Powiem szczerze, że ja grając w Let Is na konsoli cały czas z tyłu głowy miałem właśnie wrażenie, że grałem właśnie w takiego Zeusa czy tam Faraona, natomiast na Xboxie. A to jest skojarzenie oczywiście mocno pozytywne. Ten tytuł oczywiście nie jest wolny od watą. Zdarza się tam, że mieszkańcy jakoś tak dziwnie chodzą, nie wybierają najlepszej drogi do celu. Interfejs też bywa czasem wkurzający, ale nadal naprawdę fajnie się w nim bawiłem. Zaplanowanie tutaj sprawnie działającego miasta, spełnianie potrzeb mieszkańców, no i rozbudowywanie swojej wioski do prawdziwej metropolii sprawia ogromną przyjemność. Dodajmy do tego też możliwość handlowania z innymi miastami, czy też spełnienia zachcianek wyjątkowo wybrednej szlachty, no i robi się z tego taki całkiem ciekawy miks, który jest jednocześnie całkiem przyjemny i jednocześnie nie jest przesadnie trudny i o to właśnie chodzi. 24 lata temu właśnie to uchwycili deweloperzy z Impressions Games w Zeusie i to samo czuje się właśnie w Let Is Path of Progress. Do tego rozbudowując to miasto my bezustannie musimy pilnować, żeby nie zabrakło nam rąk do pracy, no bo to grozi utratą płynności całej ekonomii i wstrzymaniem dosłownie wszystkiego. Z drugiej strony, jak my dodajemy mieszkańców, no to też musimy zadbać o to, żeby bezrobocie nie było zbyt wysokie, bo inaczej ludzie oczywiście bez środków do życia się wkurzą i zaczną się buntować. Rozgrywka w Let Isie właśnie polega więc na planowaniu, na takim balansowaniu i także nauczeniu się na swoich własnych błędach. Pierwsze miasto, jak będziecie je projektować, to może wam nie wyjść tak, jakbyście chcieli. No i w sumie mnie też nie wyszło, bo wyszło mi naprawdę do dupy. Natomiast wystarczy kilka misji i naprawdę nabierzecie w tym budowaniu miast doświadczenia i każda kolejna metropolia będzie coraz lepsza. Szybko nauczycie się właśnie jak budować dzielnice, żeby było to najbardziej efektywne. Szybko nauczycie się jak stawiać fabryki, żeby wymagały jak najmniej obsługi i to jest naprawdę fajne. Jeśli natomiast chodzi o mieszkańców i o budynki, to tutaj na samym materiale mogę wam podpowiedzieć, jak właśnie powinny się je budować, właśnie tak jak widzicie na ekranie. I to jeszcze nie koniec. Do tego ten tytuł oprócz właśnie całkiem dobrych mechanik ma też naprawdę fajny styl graficzny, który jest jednocześnie oryginalny i jest też spójny, a do tego wszystkiego ma naprawdę świetną ścieżkę dźwiękową, której się słucha z przyjemnością. I niektórzy z was pewnie teraz powiedzą, że no w strategii ekonomicznej to grafika czy muzyka to nie są jakieś elementy priorytetowe, tam to w sumie może być do dupy, no nie?
Natomiast jeżeli chodzi o grafikę, to tak, tutaj się zgadzam, grafika nie jest priorytetem, jeżeli chodzi właśnie o gry strategiczne, natomiast jeśli chodzi o muzykę, to wbrew pozorom muzyka w strategiach ma całkiem spore znaczenie. W grach RPG czy też grach akcji to twórcy mogą sobie pozwolić na wklejenie nawet 30 czy 40 różnorodnych utworów do gry i one się tam zmieniają w zależności od tego, co się dzieje w grze. Na przykład są utwory stricte przeznaczone do walki, są utwory przeznaczone do zwiedzania miast czy do penetrowania lochów i każdy z tych utworów nadaje taki specjalny inny nastrój w grze i jest pewna różnorodność. Natomiast w strategiach, szczególnie właśnie strategiach ekonomicznych, scenek praktycznie nie ma, a ujęcie kamery jest praktycznie jedno i cały czas patrzy się na to samo. Twórcom więc w takich grach pozostaje zaoferować jedynie ograniczoną liczbę utworów, które nam będą przygrywały cały czas i co najważniejsze, one się będą często powtarzać. Dlatego właśnie tak ważne jest, żeby były to utwory wysokiej jakości i na szczęście w Letisie właśnie tak jest. Ścieżka dźwiękowa tej produkcji jest nie tylko właśnie miła dla ucha i profesjonalnie zrobiona, ona jest także spójna właśnie z tym całkiem ciekawym stylem graficznym produkcji, dzięki czemu nawet długie posiedzenia w tym tytule one mnie nie nudziły i mi się wydaje, że was też na pewno nie zanudzą. Dodajmy do tego sprawdzone mechaniki właśnie rodem z tych gier Impressions Games, długą kampanię i wychodzi nam całkiem ciekawy tytuł, który wciągnie was na naprawdę długie godziny. No dobra, gierka jest fajna, natomiast skoro to jest cykl gier właśnie dobre, a tanie, no to ta gra też powinna być w przystępnej cenie i oczywiście tak jest. Na Playce i na Xboxie tą grę możecie na promocjach zakupić za jakieś 50-60 zł, czyli całkiem w porządku, natomiast na Switchu będzie jeszcze taniej, bo w ostatniej promocji zauważyłem, że jest to nawet 28 zł. Do tego wam powiem, że skoro ta gra na Switchu jest za 28 zł, no to podejrzewam, że taka sama cena niedługo wleci też na pozostałe konsole i finalnie za ten tytuł będzie można zapłacić jeszcze mniej. Czy ta gra jest tych pieniędzy warta? Myślę, że jak najbardziej, bo jest po prostu fajna. Jeżeli pamiętacie te kultowe gry strategiczne pokroju właśnie Zeusa, albo też chcecie pierwszy raz spróbować zbudować jakąś wspaniałą metropolię, nie jesteście pewni, czy te inne city buildery nie będą dla was za trudne, no to Letis Path of Progress mogę wam na pewno polecić. Czy jest to gra tak samo dobra właśnie jak te kultowe gry typu Zeus czy Faraon? No nie jest aż tak dobra, natomiast jest właśnie całkiem fajnym zamiennikiem tych właśnie gier na konsolach. Jeżeli lubiliście te stare strategie, bądź też szukacie całkiem niezłej strategii na konsolę, to moim zdaniem jak najbardziej warto Letis Path of Progress zakupić. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Jeżeli on się wam podobał, to zapraszam was serdecznie do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nim pojawiać regularnie. Gorąco dziękuję też wszystkim wspierającym kanał, jestem wam bardzo wdzięczny za okazaną pomoc. Dzięki właśnie waszemu wsparciu przygotowywane filmy na kanale mogą być jeszcze lepsze. Także dzięki panowie, pozdrawiam i trzymajcie się.